Dobra, wymieniamy dzisiaj w Toyocie Corolli olej, firt olejowy. Do tego naprawiamy boczek, który jest wgnieciony i być może uda się zrobić jeszcze dzisiaj gaźnik w Golfie. A może jeszcze filtr paliwa. A może jeszcze filtr paliwa. Zobaczymy jak to wyjdzie. Corolla 1.490 koni, dieselek. Zobaczymy jak to pójdzie. Toyota podniesiona. Kobyłki ustawione dla bezpieczeństwa. No, Będzie ok. Gdzie jest ta miska olejowa? Tutaj gdzieś? ale rozsądzone. Nie tu? Nie. Tutaj jest tylko... To jest ten silnik. To jest 1.4 do 4D. Bardzo udana Bardzo dobre. konstrukcja. Aluminiowy blok, ale tylko 90 koni. Nie Albo poradzi. aż. 2 razy więcej niż w Golfie. Albo aż. Wszystko mierzę Golfem. Taki, żeby Golf miał poniżej 20 sekund do setki. Przekaźniku. Będzie sukces. Na przykład można Leona kupić 1.8 turbo. A już gotowego. Gotowego. W sensie, znaczy nie gotowego, tylko po prostu 1.8 turbo, by był 1.8 turbo. No. Tam chyba przełom 2000 i ten samochód, ten silnik można pchać do pory dalej. Dokładnie w tym momencie Filip odleciał na zupełnie inną planetę i zaczął mówić o projektach samochodów o mocy 300-400 koni. Głównie o projektach na bazie Seata Leona, który miał wersję 1.8 turbo, którą można zakuć i trochę wyciągnąć, bądź też Fiata Brava, która rzeczywiście też może w jakichś starych czasach, 2004, 2005, 2006, w czasach takiej złotej ery tunerów, były może popularne do jakichś projektów, można powiedzieć. Natomiast na chwilę obecną myślę, że warto byłoby zejść na ziemię i skupić się na naprawie Golfa, gaźnika, wyciągnięciu wgnioty w Corolli, usunięciu rys i wymianie oleju. Więc wracamy do rzeczywistości. 1.4 turbo. I to Kuciem pewnie. nie, właśnie bez kucia. I to wytrzymuje to. To jest najzabawniejsze. Przybliżenie na rozlany olej. Osłona ściągnięta. Było pierdyliard śrubek i takich pierdolników plastikowych. Po prostu masakra. Ale jest i ona piękna. Ale w ogóle jaka czysta. Co? To jest wszędzie ujebane. Ale to miejsce jest święte. To jest idealnie po prostu czyściutko. Filtr oleju jest w tym miejscu i jest taki pojebana, jak to się nazywa, kurwa? Dekiel. Osłona Dekielek. I trzeba mieć czule. Tutaj to. No. A tu przecież można śrubokrętem też tak, wiesz, opykać, no tylko się rozjebie troszeczkę. Rozjebie się, no. Ale jest tu specjalny, zaraz go wyciągnę. Samochód jeszcze opuściliśmy trochę, żeby dodatkowy olej ściekł. No jeszcze coś tam leci. No. Dobra. To jest ścieka. Kurwa, też tu wchodzi tak jak kurwa. Pewnie nie chciał. Chowno. Jebane. Dobra. Wlazło. No. I teraz kurwa potrzebujemy jakieś komiderki czy coś, bo tu płaskim kluczem albo płaski klucz. Ale płaski klucz tu wejdzie. Dobra, to dawaj płaski klucz. Ale do kurwy on jest, kurwa. Zasał się. A i teraz jak go wyciągnąć? I teraz jest kurwa taki tutaj myk, że musisz kurwa zrobić. Dobra. O, w tą stronę. Oczywiście. No. Jest, wyszedł. Wyszedł. Toyota zaznaczyła swoją obecność na podjeździe. To może się ukrywa pod tym, ale prawda jest taka. Oh yeah! Oj, cudka się rozlało, tam przesadzasz. Idę to wylać do ziemi. Nie. To jest miejsce na wylewanie oleju. To jest olej. Co robisz, Filip? Próbuję wleć olej.
Dobra, wszystko jest zatrytkowane ładnie. Czyli jest jak fabryczne. O, Daj mi jeszcze na tetkę. Co to jest? Do filtru. Do ściągania filtru, że sobie No. nakładasz? Tak. Po prostu do filtra dostosowujesz i możesz normalnie na grzechotkę założyć. Fajna sprawa. Do tego to ja żebym nie wiedział, że takie co istnieje. Olej wymieniony. Filtr wymieniony. Nie wiem, czy to rysy widać. Zaraz będziemy rozgrywać ten boczek. Spróbujemy zrobić naprawę w gniotki oraz wyprowadzenie tych wszystkich rys i zarysowań, tego wszystkiego, co tutaj się zadziało na dole, dzięki polerce. Zobaczymy, jak wyjdzie. Zasiąby, no. Trzyma. Tutaj trzeba było ściągnąć meszek, który był wpięty na takie piny. Tutaj, od spodu. Tutaj coś wpadło. No. Co to jest? Co upadło? Na śrubkę. Dobra. Więc to jest już jedno. Teraz dalej to się ściąga. Chyba do góry też. Jest na pałę. Oj. Dobra, czyli tak. Jest. Jest, dobra. Druga śrubka. I chyba to mamy. Jest. To kurwa, to na chuj to jest, patrz. Może podać jak kiedy właśnie. A, może być. Zrobimy większy odsłon pod elektrykę. A to jest chyba... Nie psuj! Jakbyś jeszcze trochę niżej nacisnął? Jeszcze niżej? Właśnie tak, tutaj to jakby. Tutaj to jest. Uważaj? No, Prawda? No? Co ty gadasz? koniec. Co ty mówisz? Rzeczywiście tutaj było, już tutaj było wgięte, nie? Już nie jest. Już magiczne dłonie. Kurwa, jak z fabryki jakby wyjechał. Teraz czas na polerę. A to robili takie otwory techniczne, serwisowe. Serwisowe są tutaj takie otwory, proszę pana. Nimi można... Jeszcze tak później cały czas łata. Tak, to ściąga i z powrotem zakłada. Wiesz, czasem go obciążył za bardzo, będzie ci na lewo zjeżdżał. No tam. No, Dobra, jest. panie Jacek. No nie, no możesz to po prostu założyć, to się wsunie przecież. A no. Ja. No. Ha! Kurwa jak nowy. Jest. To jest słynny Corbotronic. Najlepszy system na świecie. Niezawodny. Ciężko... Słuchaj, na pewno z Corbotronikiem nie będziesz miał problemu z elektroniką. One są niezawodne pod kątem elektrycznym. Tak, no to mówię. Nie da rady go... Ekonomicznie. Nawet bez baterii można korzystać z Corbotronika. Tak, w ogóle nie musisz mieć tu pełen Samochody nie się nie zajistą. musisz mieć elegancko, mi się to podoba. Co się stało? Zgubiłem Co zgubiłeś? nasadkę do polerowania, ale już znalazłem. A. Była pode mną. To jest samochód? Nie wiem, właśnie będziemy robić USG samochodu. USG samochodowy. Czy to jest tak, przykładasz? No? To jest taka kamera Czekaj, bo wibruje mi coś. i pokazuje ci na ile procent jest to Czemu ona samochód. wibruje? No bo właśnie horyzont się nie chce ustawić. W sensie przez to, że filtry są dosyć ciężkie, Aha. to gimbal ma czasem z tym problem. Więc generalnie jak się robi USG samochodowi, to się to przykłada, Czekaj, bo się USG nie chce zrobić. Dobra, no. robi i tu masz wyświetlacz, na ile No. procent to jest samochód. Aha. Widzisz? Masz 6%. To całkiem niedużo. To nie jest dużo. Nie. Czyli to nie jest samochód. Czy no na 6% jest. Aha, na Czyli to 6%. urządzenie może, wiesz, trochę niepoprawnie pokazywać. A ma jakiś granicę błędu? Nie. Nie, to bezbłędnie. To jest 6%. Aha. Tak, Jacek. Co? Co je? Corolla się zesrała.
Jacek, co ty tu narobiłeś? Właśnie to zostało, ale zasadnicza rysa, która szła przez cały tutaj bok, została zniwelowana. Czekaj, bo nie widać teraz. Rysa przez cały bok została zniwelowana. Tutaj przez całość szła, natomiast teraz jest to kawałek tutaj, No. kawałek jest tutaj. I tutaj już wszystko jest powyciągane. Takie pierdołeczki zostały. Elegancko. No tak jak mówię, fabryczny samochód. Pan Jacek fachowiec. Pewnie. Polarka najwyższych lotów. Polarka Michelin. Poważnie jest polarka Michelin. Robią opony, oceniają restaurację i wyprodukowali ten jeden model polarki. Teraz Cybergol. Tak, no musimy tutaj naprawić gaźnik. Nie wiadomo jeszcze co się stało z gaźnikiem. Może być dużo rzeczy. Podejrzewamy, że to może być po prostu zapchany... To może być zapchane? Nie wiem. Coś może być zapchane w każdym razie. Tam do tego mamy dwa na razie tryby pracy golfa. Jeden tryb pracy golfa to jest nic. I wtedy ledwo jedzie. Albo pizda na gaz i troszeczkę przyspiesza. A po środku nie ma niczego. Ale Więc ostatnio było jak przyspiesza i to nie jest to, co ma być. nie, musimy dojść do poniżej 20 sekund. Na razie po 20,5 sekundy. Uważaj, bo one mają podkładki pod sobą, nie? Dobra. Zaczęliśmy rozbierać gaźnik. Ściągnęliśmy na razie tą jedną część, cokolwiek ona robi. Teraz ściągamy drugą część, która nie wiemy co robi, ale wiemy, że jest połamana. Albowiem, gdyż tutaj to powinno być cały czas zamknięte, a już nie jest zamknięte. A tutaj były tie-rapsy jakieś ciekawe. Dobra, trzymaj. Kolejna. Dobra. To jest ten element, który jest połamany. Gdzie on tu jest połamany? Czemu Czemu to jest Czemu tie-wrap? to jest tie-raps, nie? To chodzi. Aha, tie-wrap, bo tutaj te sprężyny są. Rozwalona. Trzyma, ten tie-wrap trzyma te sprężyny. W wczorajszych wydarzeniach okazało się, że gaźnik może nie jest wcale uszkodzony, ale uszkodzona była ta część. I teraz zrobiliśmy reverse engineering, żeby stwierdzić, jak to konkretnie działa. I teraz tak, ten element odpowiada za linkę gazu, w sensie linka gazu odpowiada za ten element tutaj w środku. Naciskając linkę gazu, obraca się tutaj ten czarny element. I teraz tak, obracając ten element, powinniśmy otwierać sobie przepustnicę. A za otwieranie przepustnicy służy ten biały element. I teraz tak, tu są specjalnie sprężynki, takiego, które mają pewien taki wiggle room. Już jest teraz troszeczkę naprawione, bo tutaj te linki zaczepiłem o ten fragment tutaj ku górze. I według mnie, według tego co przemyślałem, jak to powinno działać właśnie, jeśli uda się przyczepić te linki tutaj z powrotem, żeby one cały czas tutaj były i nie spadały po takim ruchu, to być może nie trzeba będzie kupować nowego gaźnika, ani też nie trzeba będzie to jakoś specjalnie tego reperować, ani dodrukowywać nowych części na drukarce. Po co jest ten wiggle room? Jeśli te części byłyby właśnie związane razem, tak jak było właśnie wcześniej, jak kupiłem tego Golfa, to wtedy przepustnica działa zero-jedynkowo, jeśli się nie mylę. Czyli jeśli dajemy gaz, to ona się otwiera, natomiast jak puszczamy gaz, to ona od razu się zamyka i zaczyna się troszeczkę dławić. To jest tak jak to wymyśliłem. Natomiast właśnie te sprężynki dają to, że jeśli naciskamy troszeczkę gazu, a tu jest element, który odpowiada za otwieranie się i zamykanie przepustnicy, to przy puszczaniu gazu, jeśli sobie go będziemy puszczać troszeczkę,
to ona się do końca nie zamknie, tylko ona ma jeszcze ten właśnie wiggle room, że ona bardzo powolutku sobie spadnie do jakiejś tam pozycji zerowej. Więc trzeba będzie wykombinować właśnie jak te sprężynki tutaj zatrzymać. Jak one się zatrzymają, to zmontujemy to i zobaczymy, być może już golf będzie działał w porządku, bo reszta jest ok. Nasmaruje się ewentualnie przepustnicę, nasmaruje się wszystkie te cięgienka, nasmaruje się cięgienka i będzie ok.